Dość często spotykam się z problemem rozwód a dobro dziecka. Bardzo często rodzice mówią tak, proszę pana, my się chcemy rozwijać, ale tak kulturalnie, żeby nie szarpać, nie ciągać się po sądach, i tak, żeby dziecku krzywdy nie zrobić. Tak myśleliśmy, że jak one wyjdą z domu, to my się wtedy rozwiedziemy. Oczywiście ci ludzie nie wiedzą, co mówią. Dziecko potrzebuje trwałości związku rodziców do końca życia, jako świadectwa, że jest możliwe, nawet w przypadkach bardzo, bardzo trudnych, że jest możliwe bycie razem do końca. Niestety coraz mniej dzieci ma takie świadectwo. Jak się ma ta sprawa rozwodu a dobra dziecka? Może przykład taki, przychodzi pan do poradni, mówi, proszę pana, ja się rozwodzę, właściwie zdecydowałem. Mam prawo do swojego szczęścia. Po 13 latach małżeństwa męczymy się ze sobą, rozwodzimy się. Sytuacja była taka, że oni poczęli dziecko, no i uznali, że dziecko ma mieć rodziców, więc się pobrali. Chłopak 12,5 roku, oni 13 lat po ślubie, on się rozwodzi. Właściwie chyba przyszedł po to, żeby mieć czyste sumienie albo żeby wziąć do sądu papier, że on starał się ratować małżeństwo. No ale jest. Próbuje go jakoś dopaść, że tak powiem brzydko. Mówię, proszę pana, a co będzie z pana prawie 13-letnim synem? No wzruszony, miał facet pecha. Jeżeli zejdziemy na taki poziom motywacji, że mam prawo do swojego szczęścia, rozumianego jako chwilowa przyjemność czy zachcianka, a moje dziecko to jest facet, który ma pecha, że ja odchodzę od niego, no to nie utrzymamy żadnego związku. Przerażające to dla mnie, bo to jest prawdziwe wydarzenie. Ale często rodzice nie schodzą aż na taki poziom. Im się naprawdę wydaje, że jak się rozwiodą, to dla dziecka będzie lepiej, bo nie będzie oglądało ciągłych kłótni, awantur. Ja pytam, a nie lepiej było, gdyby się pogodzili i by dziecko nie oglądało kłótni, awantur i by wyniosło przekonanie, że nawet w tak trudnych sytuacjach da się małżeństwo odratować. Niedawno znajomi opowiadali, mają 3 dzieci, najstarsze 5 lat. Gdzieś tam wieczorem o coś się spierali w swojej sypialni, dzieci już dawno spały, 12 w nocy. I nagle w drzwiach oni podnosili głos, ale nie było żadnego słowa rozwód nie padało. W drzwiach ich sypialni staje 5-latek zapłakany, mówi, dlaczego wy się rozwodzicie? Tak, dzieci boją się rozwodu, dlatego że wokół tych rozwodów jest całe mnóstwo. Są badania, które pokazują, że dla dziecka śmierć jednego z rodziców powoduje mniejszą traumę niż rozwód. Oczywiście jest to zrozumiałe. Dlaczego? Popatrzmy, dziecko potrzebuje 3, a właściwie 4 miłości. Miłości mamy, kobiety z krwi i kości, otaczającej czułą opieką na co dzień, tu i teraz. Miłości taty, który pilnuje rozwoju, który uczy dziecka stawiać czoła niebezpieczeństwom. Zupełnie inna miłość, żadna mama tego nie da. Tu jesteśmy niezastąpieni, na szczęście. Ale dziecko ponad te 2 miłości bardziej jeszcze potrzebuje miłości między rodzicami. Nie tylko jako wzorca, ale jako fundamentu, że życie ma sens, świat ma sens, jestem bezpieczny, rodzice się kochają i będą razem do końca życia. I wcale ta miłość nie musi być cukierkowa. Owszem, dla wierzących trzeba by jeszcze podpowiedzieć jeden element, a mianowicie, żeby dziecko, ale i dorośli również, miało świadomość, że jest ktoś, kto je kocha i będzie kochał do końca życia. Stwórca. Jeśli ktoś ma to przekonanie, nigdy nie ucieknie od życia w samobójstwo, nigdy nie straci sensu życia. Niestety, ludzie dorośli zabawiają się rozwodami, szukając nawet zalet. Paręnaście lat temu w Stanach Zjednoczonych była cała fala publikacji psychologów, którzy doszukiwali się wielkiego dobrodziejstwa w rozwodach. Bo oto powstaje ogromne bogactwo psychologiczne, że dziecko ma 2 tatusiów i 2 mamusie. Przerażenie. Każdy zdroworozsądkowo myślący widzi, że to jest bełkot, który na pewno jest szkodliwy dla dziecka. Dobrze by było, gdyby ludzie zdali sobie sprawę, że pierwszym elementem wpływającym na rozwój dziecka, na jego wzrost, na jego pozostanie przy świecie wartości domu rodzinnego, to jest właśnie relacja pomiędzy rodzicami. Miłość może być trudna, może być nawet trochę hałaśliwa, ale ma być trwała do końca życia. Nie zapomnę takiego berbecia, nie wiem, 7 lat miał, może 8. Ewidentnie patologiczne środowisko, szeptem mówi, proszę pana, moi rodzice to się ciągle kłócą. Proszę pana, oni się nawet czasem biją. Proszę pana, i pełnym głosem, ale oni się kochają i będą razem do końca życia. I to my dorośli jesteśmy winni swoim dzieciom.